Sonic to jedna z tych postaci, które poznałem, jak miałem jakieś 6-7 lat, czyli pod koniec lat 80. Tak, rzeczywiście bardzo dawno temu. Oczywiście mowa o grze wideo i o postaci Sonic the Hedgehog, czyli o sympatycznym niebieskim jeżu. Wiadomo, z filmów, z gier, z komiksów, animacji i tak dalej, tak dalej. Rzeczywiście cała tego mnóstwo jest. Tym razem film, trzecia część, Sonic 3, szybki jak błyskawica, nadal bardzo, bardzo rzeczywiście szybki i miałem okazję go obejrzeć właśnie wczoraj i tak się zastanawiałem, czy oni dadzą radę coś wymyślić, bo to, że plejada tak naprawdę postaci w uniwersum Sonika jest ogromna, to dobrze przecież wiemy, ale co będzie tym razem, bo jedynka dała nam podwaliny, był tylko Robotnik i Sonic, potem przybył Tails, przybył Knuckles, no i rzeczywiście było coraz więcej, a tutaj pojawia się Shadow, oczywiście w roli Shadowa w wersji anglojęzycznej, mieszkam w Irlandii, więc takową widziałem Keanu Reeves i tak się zastanawiam, czy mimo wszystko dowiozą, ale o fabule powiem tylko krótko, gdyż nie bardzo jest po co mówić. W skrócie mamy Shadowa, tak, jest gdzieś tam się pojawia, jest gdzieś tam zamrożony, wiesz, jakaś 3-literówka, jakieś PKP czy inne FBI go gdzieś tam trzyma, jest zamrożony, ale pewnego dnia się budzi, no i jest, oczywiście, że tak, jest jak najbardziej wielka zadyma, jest bijatyka, no i proszą Team Sonic, czyli grupę Sonika, Sonic, Tails oraz Knuckles, stary, jeden, drugi, trzeci, chodźcie, pomóżcie. No i jak mają pomóc, no to rzeczywiście zaczyna się dziać bardzo, bardzo dużo rzeczy. No i to mi się wydaje wystarczy tytułem wstępu, bo fabuła sama w sobie bardzo mi się podoba. Muszę przyznać, bo tak się zastanawiałem, co tu można wymyślić nowego. Okej, z grami wiadomo jak było, jeżeli znasz gry, to super, będziesz mieć możliwość wyłapania większej ilości smaczków. Jeżeli nie, też nie ma problemu, bo akurat można to oglądać. Tak jest fajnie ten film skonstruowany, że nawet jeżeli nie wiesz, kim jest Sonic, jeżeli w ogóle nie kojarzysz, pójdziesz po raz pierwszy, to wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest pokazane, dowiesz się, kim jest Sonic, Knuckles, Tails, oczywiście kim był doktor Robotnik i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Również dowiemy się, kim jest Shadow. Jest również scena po napisach, ale o niej będzie oczywiście dużo później, ale fabularnie podoba mi się, jak to jest wszystko rozegrane, wiesz, bo mamy Sonika, no, który się musiał zmienić siłą rzeczy, no bo rzeczywiście musiał się zmienić, bo trochę się w jego życiu wydarzyło, więc tutaj to jest ukazane w dosyć fajny sposób, wiesz, że nie tylko i wyłącznie jestem ja, ale jest w końcu drużyna. Jestem nie tylko odpowiedzialny za siebie, ale też muszę brać pod uwagę, co się dzieje i to akurat jest bardzo mocno grane oczywiście w tym filmie. Jest Shadow, którego rola jest, no, to jest postać, można by powiedzieć, tragiczna. Wiesz, i co było zabawne, no w tej roli mówiłem jak już wcześniej, Keanu Reeves. W ogóle Keanu Reeves nie był pierwszym, według IMDb przynajmniej, nie był pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o postać Shadowa. Przed nim byli jeszcze Jared Leto, Jason Momoa, Robert Pattinson, Johnny Depp, a także Hayden Christensen. Hayden Christensen to oczywiście postać Anakina Skywalkera i ci aktorzy byli brani pod uwagę do roli Shadowa w filmie trzecim, która ostatecznie przypada Keanu Reevesowi. Momoa był wcześniej brany również pod uwagę do użyczenia głosu Knucklesowi w Sonicu drugiej części, no ale akurat tutaj przegrał z Idrisem Elbą, więc rzeczywiście to nie wyszło. Sam reżyser, czyli Jeff Fowler, był zaskoczony. Co akurat mnie bardzo dziwi, a zaraz powiem ci czemu. Był zaskoczony, że Keanu Reeves zaczął sprawdzać, zaczął ogarniać rzeczy związane ze Shadowem, ponieważ chciał stworzyć wierną wersję tej postaci. I to go bardzo, bardzo zdziwiło, że jego badania, jak to ładnie zostało nazwane, były bardzo dogłębne, a ja tak sobie potem myślałem, no nie no zaraz, ale skoro masz aktora, któremu płacisz mnóstwo pieniędzy, a jeszcze Keanu Reeves słynie z tego, że bardzo się poświęca swojej roli, no to jest chyba rzeczą normalną, że on przeczyta komiksy, Keanu Reeves zresztą lubi, Berserker to przecież jego dziecko, mamy animacje, mamy inne gry, no to raczej nie ma problemu, żeby to popatrzeć. Przecież tym bardziej, jak mówię, płacone jest dużo pieniędzy. No ale akurat rzeczywiście cieszy mnie to, że tutaj był dosyć konkretnie zaangażowany i to mnie bardzo rzeczywiście cieszy. I mamy tutaj właśnie Sonika, jak już mówię, mam Shadowa, pojawia się, no to nie jest oczywiście tajemnicą, doktor Robotnik, który... I to jest świetne, ponieważ Jim Carrey w pierwszej części to był Robotnik i on coraz bardziej upodabnia się do doktora Eggmana, tak? Do tak zwanego Eggmana, czyli w pierwszej części był, że tak powiem, sobą, potem w drugiej części okazało się, że stracił włosy. Nie ma takich ładnych, pięknych jak ja, tylko jest łysy, oczywiście to jego wąsiska cały czas. Tutaj
no też tam rzeczywiście kilka kilogramów mu przybędzie, więc jest rzeczywiście, Jim Carrey też pokazuje i ta jego postać pokazuje, że on rośnie w przenośni oczywiście, dosłownie też, ale w przenośni właśnie rośnie i on coraz bardziej ją rozumie, coraz bardziej pokazuje, tym bardziej, że po premierze drugiej części Jim Carrey powiedział, że rozważa przejście na emeryturę aktorską, że już nie chce więcej grać, ale producenci Neil Moritz i Toby Asher oświadczyli, że jeżeli Jim Carrey przyjdzie na emeryturę, postać doktora Robotnika nie zostanie ponownie obsadzona. Oznaczałoby to, że cokolwiek by się miało rzeczywiście wydarzyć, w kolejnych częściach byśmy Robotnika nie zobaczyli. Ale jak najbardziej plany się zmieniły i akurat rzeczywiście Jim Carrey powiedział, że jeżeli będzie dobry scenariusz, ciekawy, to oczywiście, że jak najbardziej będzie zainteresowany. W lutym 2024 roku potwierdzono, że on powtórzy swoją rolę w tym filmie, co będzie to po raz pierwszy, gdzie Jim Carrey wcieli się w dwie postacie, ale o tym już nie będę więcej mówił, bo mi się wydaje, że to wystarczy. I te postacie są jak najbardziej clue tego filmu i mocą tego filmu, bo film po raz wtóry powiem, nosi tytuł Sonic the Hedgehog, czy Sonic Szybki jak Błyskawica 3, ale według mnie Shadow ten film kradnie, ponieważ dowiadujemy się tak naprawdę wszystkiego, co on tylko sam o sobie oczywiście wie, co możemy się my dowiedzieć. Rzeczywiście o tym, kim on jest, dlaczego, jakie ma moce, co on tutaj robi, co nim motywuje i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to, wiesz, bardzo często mamy w filmach, nawet powiedzmy w filmach opartych na grach wideo, że mamy złego, który tam chce zawładnąć całym światem, tak, ja tylko i wyłącznie musi mi dać ileś tam pieniędzy i będę rzeczywiście, albo nie, to będę rządził, bla bla bla. A tutaj rzeczywiście Shadow, czyli cień, ma swój ukryty powód i nie jest to dla takiej zasadzie, tak, jak najbardziej, bo musi mi dać. Nie, rzeczywiście to jest postać tragiczna i to jest postać wielowymiarowa i to jest zaskakujące, że w grze, właśnie w adaptacji gry wideo mamy aż taką głębię, bo no niestety adaptacje gier wideo przyzwyczaiły mnie do tego, że przeważnie są bardzo słabe. Na szczęście to się ostatnimi czasy zmienia. Sonic był świetnym powodem. Mieliśmy The Last of Us, był oczywiście Super Mario Bros. I tak dalej. Ponoć w tym momencie już trwają gdzieś tam w Paramount Pictures prace nad tak zwanym crossoverem, czyli miksem film Sonic kontra Super Mario. Zobaczymy, czy to w ogóle kiedykolwiek się zmaterializuje. Tym bardziej, że tam była animacja, tutaj jest film aktorski. Wiele oczywiście możliwości, ale zobaczymy, czy będą chcieli coś takiego zrobić. No, skoro film o Sonicu, skoro film sci-fi, no umówmy się, gra wideo, no to muszą być efekty wizualne, a efekty wizualne w tym filmie po prostu wow, palce lizać, naprawdę palce lizać i znowuż powiem, ostatnimi czasy tak, bardzo wiele filmów sci-fi nie dowoziło, okazało się, że bardzo źle jest, bardzo niedobrze, a tutaj akurat jest to aspekt, który powiem i więcej nie trzeba nadmieniać, bo akurat rzeczywiście to jest wszystko, ale co mnie chyba w sumie najbardziej ujęło, może poza tą właśnie postacią Shadowa, to jest humor. Bo widać, że po raz wtóry Jim Carrey miał mnóstwo swobody. Pozwolono mu na bardzo rzeczywiście dużo, no bo można było. Jest jedna scena, kiedy no on gra Geralda, tak, Geralda robotnika, no i gra siebie, czyli i Iwo robotnika. No i mówi rzeczywiście, jesteś podobny, robisz takie same ruchy jak ja. Potem po czym się patrzy w kamerę, to prawie tak, jakby jeden aktor w filmie grał dwie postacie. I takich rzeczywiście rzeczy jest w tym filmie całe mnóstwo. I to jest piękne, ponieważ on wie w tym momencie bardzo dobrze, jak to się je, umie się tym bawić. Odnośników, które właśnie, cytatów, które on, a także Sonic rzucają, jest tutaj całe mnóstwo. I to nie ma znaczenia. Począwszy od takich powiedzmy delikatnych, jak tego, że akcja w pewnym momencie dzieje się w Tokio. Tak, Tokio oczywiście, Sega, wiadomo, siedziba, bo musiało być? Pewnie, że musiało być. W pewnym momencie Shadow sobie idzie, jest deszcz. Jeżeli coś ci będzie kojarzyć z Johnem Wickiem albo z Matrixem, no to dokładnie idealnie. Idealny naprawdę wybór. Tak samo jest powiedzmy akcja, jest bijatyka, jest spięcie, prąd wybucha. Co? 1,21 gigawata?
Ja mówię, oho, proszę bardzo, zaraz tutaj wyjdzie Doc Brown i Marty McFly w DeLoreanie z Powrotu do przyszłości, albo też naśmiewanie się. Przecież popatrzcie, to prawie wygląda jak scena z filmu Speed, gdzie nomen omen właśnie w jednego z bohaterów pozytywnych oczywiście wcielił się Keanu Reeves, tuż obok oczywiście Sandry Bullock, więc tego typu żartów i odniesień jest tutaj mnóstwo i to sprawia, że ten film się ogląda bardzo ciekawie, wiesz, nie tylko mamy kolejny, bo oczywiście, że to jest, skoro to jest kontynuacja, to musi być więcej, mocniej, głośniej, pewnie, że tak. Nasza ekipa jest tutaj w tym momencie już świetnie ugruntowana, mamy oczywiście pewne rzeczy, ale też i fabuła tego uniwersum posuwa się do przodu, bo przypomnę, to nie tylko i wyłącznie już w tym momencie 3 części Sonika, ale to też jest serial pod tytułem Knuckles. No i scena po napisach pokazuje, że będzie jeszcze więcej, ale o tym oczywiście za chwilę, bo nie ma co mówić, nie ma co spalać. I muszę powiedzieć, że tak, oni jednak to zrobili i sprawili, że trzecia część, bo to rzadko się zdarza, to naprawdę na palcach pewnie jednej ręki można policzyć, kiedy trzecia część, już niekoniecznie druga, bo to wiadomo, że druga część czy jest lepsza od jedynki, tak, zdarza się czasami, wtedy wszyscy mówią Ojciec Chrzestny i Terminator 2, tak, jak najbardziej, ale tutaj dostajemy trójkę, która wydaje mi się, że jest jeszcze lepsza właśnie niż jedynka i niż dwójka. Ta część podobała mi się najbardziej. Tak, zaskakujące, więc polecam Tobie, oczywiście, że tak, idź obejrzyj. Jak już mówiłem wcześniej, mieszkam w Irlandii, więc widziałem po angielsku. Nie mam pojęcia, czy polski dubbing jest dobry, czy to jest ciekawe, czy to jest interesująco zrobione. W każdym razie, jeżeli chcesz przed seansem tego filmu odświeżyć sobie jedynkę i dwójkę, w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę link do filmu na Blu-rayu Sonic 1 i 2, możesz sobie obejrzeć i sprawdzić, jak to się je. Ale jest też oczywiście jeszcze scena po napisach i o niej tutaj chciałem powiedzieć kilka słów, ale ważne, skoro scena po napisach, to będę zdradzał fabułę, więc jeżeli jeszcze nie było dane Ci zobaczyć, no to ostrzegam. Scena po napisach jest w miarę prosta. Otóż Sonic na początku filmu wyściguje się z Knucklesem oraz z Tailsem, po czym wyścig nie zostaje ukończony. Tutaj na samym końcu postanawiają go ukończyć. Po raz wtóry oczywiście jest wyścig i Sonic biegnie do lasu i nagle okazuje się, że jest gdzieś, tak wygrał, ale o co się dzieje? I pojawia się jakiś robot metaliczny. Okazuje się, że pojawia się metalowy Sonic. Metalowy Sonic, Metal Sonic, jak zwał, tak zwał. Nie chodzi oczywiście o muzykę. I pojawia się jeden i od razu więcej. Sonic oczywiście żartuje, jest ich mnóstwo dookoła, strzelają laserami, mają zaatakować Sonika i w tym momencie pojawia się zakapturzona postać, która swoim młotem niczym Thor rozprawia się z nimi, rozwala wszystkich. Sonic mówi, kim ty jesteś? Zdejmuje kaptur różowy, oczywiście okazuje się, że jest to Amy Rose. Kolejna postać oczywiście z uniwersum Sonika, którą możemy bardzo dobrze znać. Więc tutaj wiemy, że w czwartej części pojawi się metalowy Sonic. Wiemy, że w czwartej części pojawi się Amy Rose. W jakim wymiarze, co będzie dalej? Nie wiem. Domyślam się, ale nie powiem, nie będę zdradzał. Bo biorąc pod uwagę, jakie jest zakończenie filmu, którego Ci nie zdradzę, co się wydarzyło pod sam koniec filmu, o tym też Ci oczywiście nie powiem. Możliwości są bardzo duże. Rzeczywiście możliwości są bardzo duże, można pójść w wiele kierunków. Kto powróci, co się będzie działo, o tym pewnie za czas jakiś. Zresztą ja co chwilę na swoich mediach społecznościowych publikuję informacje o tym, że ten został obsadzony, a to się pojawi, tu będzie głosowo i tak dalej, więc to możesz sobie sprawdzić, spokojnie zobaczyć, ale jestem pełen optymizmu, pełen nadziei i jak najbardziej spoglądam w sonikową przyszłość, sonikowe versum, no nieważne, jak zwał, tak zwał, w ogóle Sega ostatnio stwierdziła, że chce tak w tym momencie na wzór Netflixa wypuścić platformę, gdzie będzie można pograć w ich gry, płacąc subskrypcję i to byłoby rzeczywiście też dobre, więc jak mówię, Sega ma dużo pomysłów, 3 kroki do przodu są już przed nami i ja jestem pełen podziwu, bo ten film się ogląda dobrze. Pewnie, że tak. Ten film prowadzi nas daleko w przyszłość? Pewnie, że tak. Ma świetny humor, muzyka genialna, fani Prodigy. My się musimy oczywiście łączyć jak najbardziej, a na tej liście pewnie, że tak. Jest jeszcze więcej recenzji filmów, które powstały na podstawie gry. Obejrzyj, bo zdecydowanie warto.